Mamy małą psówkę, bo przejrzałem wszystkie te kartki, które tam są z przodu popisane imionami ludzi. No niestety tam nas na razie nie ma. Co my tu mamy? Tak, Martyna z Gruzji, proszę bardzo. Hello, how are you doing? Płonik mój gada, że trzeba tu uważać, bo tu jeżdżą po swojemu, lewo. A tam kurwa, nie w takim kraju my jeździli. Autentycznie, dosłownie krowy leżały na środku drogi, tak? Dziękuję, na zdrowie. Proszę, leci piwko. To chuj mi tam idzie. Także tyle było z hostelu. Dobra, jest godzina 3 rano. Zaczynamy kolejną petardę. Czekam teraz na chłopaków, zaraz podjeżdżają. Jedziemy na lotnisko. Chłopaki już jadą, widać ich tutaj z oddali. No dobra, to jesteśmy na parkingu Holiday. Parking Holiday, który znajduje się vis-a-vis generalnie terminalu B. To jest dokładnie 250 metrów Dokładnie. od lotniska. Nie da się być bliżej. Dokładnie. Fajna miejscówka, bo wszystkie te parcele i te miejsca parkingowe są na tyle szerokie, że rzeczywiście nikt Ci nie obedrze drzwi. Z naszego punktu widzenia możemy spokojnie polecić ten parking, bo możecie sobie spokojnie spacerem iść aż do terminalu. Przypominam, parking nazywa się Parking Holiday. Właścicielką jest pani Alicja, tak? Skąd to wiesz, mówiłem Ci? Mówiłeś mi. Przesympatyczna, miła, uprzejma pani Alicja, która weszła z nami w współpracę. Ofiarowała nam ten parking tutaj w ramach Współpracy po prostu. współpracy barterowej. Dlatego polecamy, abyście będąc na lotnisku w Pyrzowicach zaparkowali tutaj. Dokładnie, jak szukacie fajnego parkingu blisko lotniska, gdzie nie musicie naprawdę mocno gdzieś przyjechać busem i tak dalej, gdzie wychodzicie z lotniska i już macie parking pod samym terminalem, jak widzicie przecież, nie? Z tyłu, to polecamy parking Holiday. Mało tego, bo nie wiem czy wiesz, Ciziu, udało mi się z panią Alicją dla wszystkich naszych słuchaczy wyhaczyć zniżkę. Super, to tym bardziej polecamy. Jaka to zniżka powiedz? Poza sezonem, między 1 października a ostatnim kwietnia, każdy, kto przyjedzie na parking Holiday do pani Alicji na hasło wyprawy z petardą, otrzymuje, gdzie są fanfary? Dyszkę, zniżki. Czyli Super. wiedziałeś jednak. No, trochę tam wiem. No, także Marcin tutaj wklei w edycji tego filmu logo, więc będziecie mogli sobie wejść spokojnie i zobaczyć sobie, jak wygląda ten fajny parking. Także Nagrywamy zapraszamy i polecamy. Nagrywamy w nocy, bo nie wiemy, czy jak będziemy przyjeżdżać, bo tak też się umówiliśmy z panią Alicją, czy nie będzie padać. Tego I nie wtedy wiemy nie gramy po nic, prostu, tak. więc nagramy. Może być Nagrywkę słabo mamy widać, teraz. no ale okej. Normalnie zawsze, jak macie kasę, to w kopercie dajecie tutaj. To jest opłata za parking, zobacz. A ja tutaj pani Alicjo chciałem pani bardzo podziękować za pomoc w parkingu. Ofiarowujemy pani taki właśnie tutaj kubeczek, żeby rano sobie pani kawkę napiła z naklejeczką, z napisem dziękujemy. Odę pani tutaj. Paszcze przeciwdeszczowe dla klientów parkingu. O, no pokaż. Bierzemy sobie po jednym? O, weź jeszcze jeden, bo może nam się przydać w górach. Może się w ogóle przydać. Pani Alico? Pani Alecjo, dziękujemy za płaszcze przeciwdeszczowe, bo w Lecimy górach na może Kazbek, nas... tak? Bo lecimy na Kazbek, może nas zastać tam zła pogoda, więc nam się przydadzą. Zobaczcie sobie tutaj Parking Holiday. To jest ten dokładny adres tego parkingu, w sensie adres, nazwa parkingu, no i adres dokładnie z numerem telefonu. Także jak coś, to zapraszamy do kontaktu. Pamiętajcie, na hasło wyprawy z petardą macie 10 zł zniżki w tych datach, o których mówiliśmy wcześniej. Yo! Masz kurwa prawo jazdy? No to wcale nic nowego, nie? Bo ty nigdy prawa jazdy nie masz, tak? No, będzie jeździł na karcie pływackiej. Dokładnie. A my mamy tutaj, A proszę co bardzo, pokazujesz? Przodem pokaż. Proszę bardzo. Ja pierdolę. Cizio tym razem pierwsze, Czyń powinność. czym powinność. Od 5 tygodni nie pijemy alkoholu. Zaraz dostaniemy mandacik dostaniemy. Zaklanie, chodźcie stąd. Dobra. Nie, dawaj pojku, nie bądź pizda. No nie bądź pizda, wrócą się na rondzie i A będziemy... tak myślisz, że kurwa nie mają co robić, tylko się wracać, to ty wracają. Dawaj pijemy. Ładne. No tak się jaka dokazuje, że tam jechała policja, a my mamy goryla w ręce i go Nawet opracowujemy, spokojnie, więc może być problem, tak? Dobra, to ja sobie tak na szybko. Trzymaj się sam sobie pijecie pod świetle. Dobra, jedziemy, nara. Dobra. Bo nie chcemy być mini. Ale siareczka. Solarz. Tak. Źle, to nie robić ty.
Krótko więcej na temat, Czy musisz się jeszcze nauczyć. do czego zmierzamy, tak? Pewnie zauważyliście, że Chytry ma taki delikatny tik, że jak gada, Ale opowiedz to całą mówi... historię, skąd to się bierze, to nie jest moja wina. Czy nie, to nie jest jego wina generalnie, to jest wina jego taty. Pozdrawiamy tatę Adama, oczywiście taty. mojego wujka. Wujek, pozdrawiamy cię. Siema. Także, no, dziedziczyłeś to po swoim ojcu tak A naprawdę, ja nawet nie? nie wiem, że tata też ściąga. No, także... Ja już także- sprzedają same dobre numery. No, tak to generalnie jest, no ale na to nie mamy wpływu, tak? Chcieliśmy zrobić tego goryla w toalecie, ale śmierdziało tam tak strasznie, że się w pale nie mieści, więc pomyśleliśmy sobie... Szybko. W takim razie siorbnę. Big Wick na zdrowie. Big Za Wick. wyprawę z petardą, za wszystkich tych, którzy przyczynili się do Tego projektu. tego projektu. Dokładnie, tak. Dobra. Granat. Jak wyprawy z będzie? petardą. Po łyżku jeszcze będzie mały. Od 5 tygodni nie piłem. Dokładnie, potwierdzam. Od 5 tygodni nie pił. W każdym razie idziemy powolutku na lotnisko. Po krótkiej naradzie z chłopakami przed lotniskiem i opracowaniu goryla wchodzimy na lotnisko. O, proszę bardzo. Tasa. Kutasy. Obecnie w Kutasy jest 18 stoleń, czyli jest bardzo przyjemnie. Ale zaraz, po co my tu stoimy? Parę kusunków bierze. Po co my tu w ogóle stoimy w Chytry? Przecież my mamy w ogóle, nie mamy bagażu. Dobra, dziękuję. O, coś nam się popierdoliło. Dobra. W każdym razie idziemy teraz już bezpośrednio do odprawy paszportowej. Bo my nie nadajemy bagażu, bo go nie mamy. Mamy tego bagaż podręczny, więc idziemy. Patrzcie, proszę bardzo, Chytry jak zwykle oczywiście po raz trzeci został zatrzymany na lotnisku, bo coś przewozi. To co nie powinien przewozić, tak? Po prostu to jest niesamowite, tak? My zawsze igiełka, Próbujemy zawsze być przygotowani, ale Dokładnie, tak? Adam to Adam. nas zawsze przepuszczają. Oczywiście jego nie, bo zawsze coś musiał wziąć, czego nie może wziąć. Ja mógłbym coś zrobić, kurwa. Pytanie jest następujące, czy Chytry, Czy Co chcecie? byłeś w ogóle w tworkach? Byłeś w ogóle u lekarza przed wlotem? Byłem. A o co ci chodzi? Adam, nie ma za co. Chyba nie. W każdym razie, chłopaki, Fajne. bo pytanie jest następujące, czy robimy jeszcze coś przed wylotem? Bo zrobiliśmy goryla, czy robimy coś więcej, czy nie? Tak. Robimy literka niech- wyborowej, czy nie? Jest to, no czemu by nie? Dobra, wiem, że niektórzy powiedzą, że oni nic nie robią, tylko piją, tak? Ale tak naprawdę idziemy do toalety, która jest troszeczkę większa, po to, żebyśmy mogli po prostu opracować następnego goryla. No, drzwi otwarte, pyk. O, proszę bardzo. Za Gruzję. Powiem wam szczerze, że u mnie jest kryzys. Kryzys polega na tym, że ja już powoli zaczynam przestawać widzieć na moje oczy. To się zaczyna robić niebezpieczne. No, bo Solos będzie oglądał Gruzję, Na zdjęciach. interneta. Witamy wszystkich, jesteśmy już na lotnisku w Kutasy. Zobaczcie Witamy, z tyłu, ja też tu jestem. jaką mamy pogodę z tyłu. Słoneczko jest piękne, aczkolwiek w górach widać, że są chmury, więc... Ale zobaczcie, jakie fajne mamy kible w ogóle. W Grecji to był syf, a tu jest elegancko. Dokładnie, więc patrząc na to, co tam się z tyłu dzieje, to są Ciekawe dosyć te chmury, mocne chmury Na w tych tęczach. wysokich górach, więc... Jakby zaczęło a padać, my- to Może mi nie tęcza. przeszkadzać, jak mówię, a my dokładnie jedziemy w tamtym kierunku, gdzie są te góry, więc możliwe, że będziemy mieli deszcz albo będzie po prostu pochmurnie. Więc Cizio jest teraz w kiblu i zaraz idziemy na kontrolę paszportową i idziemy do samochodu. Teraz zobaczcie, jak wygląda kontrola paszportowa. Dokładnie tam u góry, czy u góry, ja wam pokażę. Tak wygląda kontrola paszportowa. Całkiem nowoczesny budynek, malutki co prawda, ale nowoczesny. Dobra, nie wolno tutaj w ogóle nagrywać, ale jesteśmy oficjalnie na miejscu i przeszliśmy przez kontrolę paszportową. Pani chciała paszport, dobrze. Do wymiany walut potrzeba paszport oczywiście, A ja jakbyście jej kiedyś... pokażę moje prawo jazdy. Nie, o. Oczywiście Chytry jak zwykle zrobił coś na przykład... O, Mam też paszport, tak. Mam paszport, no. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić panią. Moje ID. Tak, chciałem panią sprawdzić, czy ogarnia temat. Ogarnia. Ogarnę temat. Gdybyście kiedyś tutaj przyjechali i chcieli kupić sobie kartę SIM, to wykupcie sobie kartę Magti. Tutaj, proszę bardzo. Wsadzacie ją do telefonu i wszystko w temacie.
Idziemy teraz na zewnątrz, tam podobno na nas będzie ktoś czekał z kartką Martyna z Gruzji. O, Cześć! Gruzja, okej. Pozdrawiamy. There you go, okej. To jest gość. Siemano, pozdrawiamy. Pozdrawiam, to jest gość od tego samochodu. Gruzja. Okej. Miło, bardzo, chłopaki. bardzo Dobrze, miło. super. Zapraszamy na stronkę naszą. Okej, mamy Też petardo. zapraszam, Bakari, Bakari. objazdówka w Gruzji i w Okej, ogóle. Wszędzie. petarda, super. Kusiety, słanety, trekking, na kono, wszystko. Zwiedzamy. Lecimy. Zwiedzamy, Super. we traveling all your country. Best, we love it. Thank you. Okej, Powodzenia. okej, bye bye. No, chłopie, kumał temat, nie? No. To Okej. stary, No, Tbilisi, no, thank you. Okay. No, we are waiting for the car. Okej, ten gość, który to był, to akurat nie był gość od tego samochodu, okazuje się. W każdym razie karta na 7 dni, nielimitowane rozmowy, SMS-y na Facebooka, Messengera i tak dalej, 29 gel. Także nie jest drogo, tak? Mamy małą obsówkę, bo przejrzałem wszystkie te kartki, które tam są z przodu popisane imionami ludzi. No niestety tam nas na razie nie ma, więc czekamy. Jak się ino tylko internet załączy, to spróbujemy włączyć hotspota, połączymy się z internetem, zobaczymy, czy sam czegoś nam nie wysłali. Mały update, problem polega na tym, że nie możemy włączyć tego internetu, a jak nie włączymy internetu, to nie możemy się skontaktować z tym panem, który miał nam przywieźć ten samochód. Jesteśmy w stanie dupie. Jesteśmy w czarnej dupie, tak? Więc no, innej możliwości nie ma. Ja mam kontakt z tym gościem na WhatsAppie, ale jak nie ma internetu, to nie może się z nim skontaktować, więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie on jest. No, na pewno nie czeka w hali, bo w hali nikogo nie ma z kartką Martyna z Gruzji, więc podejrzewam, że ma przyjechać. Zawsze musi być gdzieś pod górkę, więc łatwo nie może być. Pamiętajcie, jak jedziecie do takiego obcego kraju, no to zawsze się musicie liczyć z tym, że będziecie w czarnej dupie. Zobaczcie, chytry doszedł do wniosku Welcome to homeless. w trakcie czekania na tego gościa, To pierdolę. że się rozpakował tutaj. Zobaczcie, wygląda jak typowy lump. W każdym razie mamy auto, z tego nam się wydaje. Tylko że mieliśmy mieć co? Mieliśmy mieć Forda Escape'a. A mamy Land... To nie jest Land Cruiser, to jest taki no... Chuj wie co to generalnie jest, ale wygląda to dokładnie tak. O, proszę bardzo. To jest ten nasz samochód na następne 5 dni tutaj, tak? Hello! Co my tu mamy? Tak, Martyna z Gruzji, proszę bardzo. Hello, how are you doing? Krzysiek, Marcin. Adam. Mamy po prostu Toyotę Forunnera, także zajebiście powiem szczerze, tak? Także załatwimy różne detale tutaj i będziemy jechać w trasę. Jedziemy tutaj z panem właśnie. Okazuje się, że maksymalnie możecie tutaj parkować 15 minut, więc po prostu jedziemy w inne miejsce, żeby spisać wszystkie dokumenty tutaj z panem w sprawie wynajmu i dodatkowo po prostu zrobimy sobie zdjęcia i film dookoła samochodu, tak żebyśmy mogli po prostu mieć jakieś dane na filmie, że wszystko po prostu jest z samochodem w porządku lub nie w porządku, żeby nam nikt nie wmówił, że był porysowany, podrapany i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zapomniałem zapiąć pasów. Chłopaki z tyłu siedzą, proszę bardzo. Lecimy tutaj Tak, w Toyocie. dokładnie. Zaraz wam wszystko opowiemy. Zaraz wam wszystko opowiemy dokładnie co i jak z wynajmem samochodu. Ale pozwólcie najpierw, że weźmiemy i spiszemy wszystkie dane tak, żeby po prostu było dla nas łatwiej. Płonik mój gada, że trzeba tu uważać, bo tu jeżdżą po swojemu, lewo. A tam kurwa, nie w Lewo takim tam? kraju my jeździli. W każdym bądź razie teraz już jesteśmy w samochodzie, więc możemy wam coś opowiedzieć więcej, tak? Bo trochę tak żeśmy na wariata tam robili przy lotnisku, ponieważ ten gościu chciał nam po prostu wynająć, patrzcie, kozy. Dlatego to jest zajebiście, kozy przy drodze, no jaka po prostu petarda, nie? I on tam po prostu nie mógł być na tym lotnisku dłużej niż 15 minut, bo trzeba byłoby zapłacić pieniądze, więc po prostu powiem wam teraz. Samochód mamy wypożyczony od Martyny z Gruzji. Babki, którą tak naprawdę znaleźliśmy na internecie, na Facebooku. Bardzo fajna kobieta, dobry kontakt z nią jest, więc jakbyście po prostu chcieli od niej wypożyczyć samochód, to zawsze możecie sobie jej poszukać na Facebooku. My wam zostawimy generalnie linka poniżej filmu. I dobra, taka jeszcze jest informacja, jeżeli chodzi o Martynę. Ona nie tylko zajmuje się
wynajmowaniem samochodów, ale również prowadzi różnego rodzaju wycieczki po Gruzji. No trochę tam coś skrzypi, nie? Coś tam skrypi, kurwa, no. Idealnie auto troszeczkę rozwalone, jak widzę. No trochę jest, no wiadomo, no, tego samochodu używają ludzie No, nie szanuję. w miejscach, które no, są, bym powiedział, dzikie miejsca, tak? Różnego rodzaju, bym powiedział, podjazdy, nie podjazdy górskie, więc tak naprawdę nie można oczekiwać, że ten samochód będzie dobry, ale plusem tego jest to, że gdyby ten samochód był idealnie, bym powiedział, Tak. zadbany, Dokładnie. to jakbyśmy coś zrobili, a jest taka szansa, że możemy coś delikatnie, bym powiedział, obdrapać, to nie będzie widać, bo on jest po prostu cały opierdolony dookoła. Ja porobiłem zdjęcie naokoło i tak wam, tak jak żeśmy poprzednio też mówili, poróbcie sobie zdjęcia, filmy naokoło samochodu, Zawsze, no. żeby ktoś wam nie zarzucił, że ten samochód został obdarty właśnie przez was. Tak, to jest taka nasza mantra, nie? Która zawsze za każdy raz... Więc ja mam porobione wszystkie zdjęcia, mam porobiony film taki krótki, tak, jak ten samochód wygląda, jak go wypożyczacie. Więc to jest naprawdę priorytet. Ogólnie auto, no rzeczywiście, no jest trochę rozklekotane, no to fakt, no ale rzeczywiście ludzie tutaj jeżdżą po prostu Ale tym czuję, że autem. klimat działa w końcu. Jest klimatyzacja, jest 4x4, tak? No i to jest to. Generalnie jak byliśmy No. w Albanii, tak, Cicio? No. No to troszeczkę żeśmy źle trafili, bo nie wiedzieliśmy, że tereny, które będziemy zwiedzać, troszeczkę nas zaskoczą, nas tak? zaskoczyły, tak. Tutaj tak naprawdę jak wjedziemy w takie miejsce, a mamy zamiar w takie miejsce wjechać, No to mamy czym? no to mamy generalnie czym, to jest naprawdę wysoki samochód z wysokim prześwitem, więc kompletnie tutaj nie mamy się Nie czego ma czym. obawiać. Rzeczywiście, krowy tutaj chodzą ulicami Po ulicy, tak. i to że- takimi głównymi. Oczywiście samochody typu Łada to jest, bym powiedział, coś, co jest tutaj na tych drogach bardzo, bym powiedział, popularne. Ale powiem wam, tutaj wyprzedzają troszeczkę, kurwa, Tak na grubo, nie? No. Jest, kurwa. No. gościu jedzie na czołówkę i zadowolony. A ma w dupie, nie? No. Patrząc na to, to jest tak, jakby to była jakaś taka polska wieś, nie? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Oczywiście wiadomo, że farmy to taka farmy, polska, gruz, polska wieś, a taka polska wieś typowo, bym powiedział, z lat 70. Powojennych. Albo i lepiej. Albo i lepiej, nie? Powiem wam tylko tyle, że Weź go rozwiedź takiego ten światła, samochód jest naprawdę rewelacyjny. Ja pierdolę, jak fajnie. Spoko jest, nie? Kurwa. O, jaka loża. Człowieku. Zobaczcie tutaj z tyłu. Amerykańska loża. Zobaczcie tutaj z tyłu, co tutaj Cicio robi. W tym samochodzie można leżeć, w tym samochodzie można pływać. Ten Bomba. w ogóle ten samochód, jak jedziemy nim, to wydaje się, byśmy płynęli łódką. Po prostu płyniesz. Jacht. Łożysko z tyłu skrzypi jak chuj. Dobra, to jest nasz pierwszy sklep gruziński w życiu. Trochę nas dorwał deszcz. Temperatura 20 stopni, gdzieś tak mniej więcej. To idziemy. Ale market jest, nie? Idziemy po tym sklepie. Halo. O, jest i woda. To bierzemy? Weź tam mało, no. Ziółko. Strzelę bierzemy tam. Ty, co jeszcze? No, wypadałoby tak posmakować troszeczkę piweczka jakiegoś. Chytry chciał tu posmakować jakiegoś piwa. Tak jak widzicie, mamy na przykład Tuborg. A jaki jest original Gruzian beer? Tego nie wiem. O, ja już wiem. Zazet. Zapytam się może pani, co? Czy to jest original Gruzian beer? No tak. Excuse me. This is original Gruzian beer? Yes. Yes. We taking this, yes. This is perfect. 4? Na początek, nie? Chłopaki już zrobili zakupy, poszli do sklepu, zakupili sobie piwka i oczywiście trochę wody, bo to jest dla nas najważniejsze, a dalej pojedziemy do sklepu, kupimy sobie coś do jedzenia. Tutaj macie jeszcze oczywiście logo samochodu, na samochodzie Martyna z Gruzji, także pamiętajcie, abyście chcieli kiedyś tutaj przyjechać i przeżyć taką przygodę, jaką my przeżywamy, to zapraszamy i uderzajcie do niej. Mega pomocna dziewczyna, także ona wam pomoże w ogarnięciu generalnie samochodu. Widzę, że chłopaki chcą wam się pić już. Ale skąd? Nie pijemy nic. Że tak wygląda ta furka. Powiem szczerze, naprawdę samochodzik jest bardzo przyjemny. Ciekawe ile będzie palił, bo tak naprawdę ten gość powiedział nam, że będzie palił między 11 a 12 litrów, bo nie zapominajcie, że to jest automat i to ma 4 litry, więc palić mało nie będzie, no aczkolwiek musicie sobie z tym generalnie liczyć, tak? Jak jesteście w górach i jeździcie po takich drogach, więc palić będzie na pewno więcej, tak?
Dobra, jedziemy do naszej miejscówki docelowej, to wam wszystko pokażemy. Tak się tutaj po prostu jeździ na tej drogach. Przed chwilą malutki chłopczyk, dosłownie ile mógł mieć lat? Raz 5. Z 5-6 lat po prostu przeleciał po prostu przez środek drogi, prawie go samochód rozjechał. Po prostu początek gruzińskiej, bym powiedział, wyprawy zapowiada się bardzo interesująco. Chytry wąż to Wi-Fi, bo mi znowu nie działa. Po co ci to Wi-Fi w ogóle? Co tam? Bo to już tam już grzebał kurwa w tym telefonie. Wyjebiesz cały internet i później nie będzie kurwa, ty sobie będziesz TikToki kurwa oglądał. No co ty? No, zamknij Marcin, bo przecież kurwa, wywiejemy to zaraz. Jeszcze kurwa narzekasz? O, teraz jest dobrze. Weź to wyrzuć stąd. Patrz kurwa, krowy, o, nagrywaj, weź to kurwa wyrzuć. Weź to wypierdol. Co to kurwa jest? Udało się, że... Krowy leżą po prostu na środku drogi. Ja pierdolę, gorzej niż w Albanii. Dosłownie po prostu. Autentycznie, dosłownie krowy leżały na środku drogi, tak? Czadowo. Czadowo, tak? Tu nas Łada wyprzedza z lat 80., Wiesz, jak pizda to wyprzedza. ale ja oszczędzam na paliwie, pamiętam, to jest 4.0. Dziękuję, na zdrowie. Proszę, leci piwko. Mamy 100 km, Marcin? Nie wiem ile ma, bo on kurwa jest taki nawigatorem, że go wypierdolimy do środka, do tyłu najlepiej, bo on jest chujnie nawigator z niego. Marcin to jest 4-litrowy kurwa samochód? No. Ja pierdolę. Już widać, że wskazówka spada. Ja pierdolę. Solarz, zobacz co tu się dzieje. Patrz. Gdzieś ten samochód z przodu nie miał w ogóle przodu, kurwa. Kompletnie, ale patrz. On był, patrz. Ale jadą na wesele. Jadą kurwa, na trzeciego, na piątego, kurwa, zobacz. Zobacz, gościu jedzie pod prąd, kurwa, a ja teraz po kupie przejechałem, Ale kurwa. mówili, że w Albanii jest chujowo. Przejechaliśmy 15 km. Ja Pierwsze spostrzeżenia. pierdolę. Czy nie? Kurwa Bangladesz, a teraz stado krów przechodzi O, sobie po prostu nagrywaj, przed to drogą. jest Nagrywaj te stary, kurwa krowy. Twoje to Ty, jest chuj. to są konie kurwa. Zobaczcie tutaj. Pocałujcie w dupę mnie. Koniki sobie po prostu przechodzą przez środek drogi i mają to kompletnie w dupie. I teraz właśnie widzicie to na filmie. Po prostu zobaczcie sobie. Tak się właśnie jeździ. Głowa kamerę teraz. Po, Zobaczymy co on na to. tak się właśnie jeździ w Gruzji. w Dupala. Przecież opowiem ci, że całkiem dobre piwko. Całkiem niezłe. Po prostu coś niemożliwego to jest. No. Po prostu idzie pierdolę. gościu Ja nie sobie wiem, środkiem drogi i wszystko wydaje się według niego w porządku. Środkiem drogi gościu idzie pasem i se idzie. I se idzie. I tak na początku myśleliśmy, że ten gościu jest po prostu pijany. A tak ostrzegali przed kurwa Albanią, Turcją, nie? Tak. A Gruzja na razie przez te A Gruzja godziny, wygrywa w chuj. No, robi robotę bardziej. tak naprawdę Gruzja wygrywa z każdym innym krajem, w którym do tej pory byliśmy. Dokładnie, no. Jeżeli tutaj jest ciemna dupa, No to będzie prawdziwie ciebie. to możecie sobie wyobrazić, co tam będzie, jak pojedziemy tam w góry. Gościu tutaj sobie po prostu wyprzedza na ciągłej. Kompletnie go tego nie interesuje. O co tu kurwa chodzi? Nie wiem. Autentycznie Albania to po prostu był Porządek. Cywilizacja. ład na drogach. To jest gaz. Górą, bo nie chciałem im się kopać dołem. Taki mają, po prostu to jest po prostu kraj posowiecki. No tak? no, i każdy robi co Stalin. chce. To jest kraj, Stalin. no tak, kraj postsowiecki. Generalnie Stalin, nie wiem czy wiesz, ale w ogóle pochodzi z Gruzji. No, A to jest okej, wracając do tematu gazu, który idzie nad, to po prostu to jest kraj postsowiecki, Oczywiście. więc w tych krajach Wszystko, kurwa, generalnie z Rosji wszystko idzie, w sensie jeżeli chodzi o Rosji, gaz, kurwa, idzie leci. po prostu u góry ponad drogą, nie? Także to nie jest tak jak u nas. To w takim razie jak już dojedziemy, a będziemy tam za 18 minut, to jaki jest dalszy cel Gruzji? Bo na razie zobaczyliśmy ciekawą wieś. Ląkamy, jemy, co? Plan jest następujący, jedziemy do tej miejscowości, Spotykamy się z gościem. spotykamy się prawdopodobnie z gościem, zakwaterujemy się, poznamy tego gościa i mamy taki plan pojechać po prostu pozoglądać tam wodospady w tym właśnie regionie. Więc mamy tutaj dwa wodospady, jeden trochę wyżej, jeden trochę niżej, więc taki jest generalnie plan, żeby to zrobić. Świnie, kurwa, tego jeszcze nie widziałem, świnie na ulicy. Macie ochotę, kurde, może na świński kebab? Patrz. Patrz, świnia wypierdala się na środek drogi. Ja pierdolę. To jest kurwa Meksyk jak chuj, powiem ci, kurwa, autentycznie. Trzeba mieć oczy w dupie, kurwa. Albania to jest chuj. Jo, No. jak się czujesz? Otwórz piwo.
naprawdę. Potrzebuję w ogóle, chłopaki, tabletkę na łeb, bo mnie jebie. Zaś ci dam. Woda. I woda. Zaś ci dam, tylko zatrzymamy się. Napij się wody. Cyzio, ja tu mam takiego granata, hopie na bombie. Szok. Tu się zatrzymaj, tu, koło tego domku. Tu? No pewno. Idziemy. Już ci wyjmuję tapsy. Dobra, zatrzymiemy się, a w związku z tym, że mamy 4x4, to tutaj nam nic nie grozi, nie? Zatrzymaliśmy się tutaj na tej górskiej drodze. Trzeba powiedzieć szczerze, że góry takie zrobiły się dosyć ciekawe, tak? Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Zadupie straszne. Cisza, spokój i kupa świń, krów i koni biegających po drodze, ale to wam mówiliśmy już w trakcie filmu. W samochodzie, tak? I zobaczcie sobie tutaj generalnie biegnie rzeka na dole. O, tylko jej nie widać, ale ją słychać, tak? Dosyć ciepło tutaj jest, więc nie powinno być problemu dzisiaj w naszym noclegu z temperaturą w środku. Zobaczcie, mam tutaj jakiegoś pieska przy błędę. Tak, Zobacz, jest głodny piesek, tak? Co tam? Nie wiadomo, czy No, Kanapkę. o, zobacz, taki fajny piesio. czy mnie zaraz nie chapki, nie? Nie, widać, że jest przyjazny. Takie są tutaj przyjazne pieski, tylko że problem jest w tym, że one po prostu latają po drodze, tak? I no, są narażone Ale na ona niebezpieczeństwo, jest w ciąży tak? Ona po prostu jest głodna, a Cizio ma kanapki, które tam gdzieś zostały mu jeszcze z rana, więc po prostu Wygląda jak miała w damy mu, nie? Żeby nie było, że jesteśmy niemili dla zwierząt, po prostu jak jeżeli widzimy zwierzęta w potrzebie, to je po prostu karmimy. Pojedzony piesek to jest zadowolony piesek, tak? Wszystko w temacie. Dobra, no to na razieńko, jedziemy dalej. Ma pierdolnięcie, trzeba powiedzieć, 4-0. Naprawdę ma pierdolnięcie. No, w każdym razie teraz zaczynamy się powolutku wspinać w górę. Jeździmy ekonomicznie, żeby nie za dużo spalić paliwka. O kurwa, masz. Kurwa, ale się skopciło. Ja pierdolę. Ale czas. Ale my skopcili gumę. Jeździmy ekonomicznie od tej pory, nie wygłupiamy się. jest. No, powiem wam, ten drift zajebiście. Zajebisty tryb był, nie? Zajebisty. Też mi się podobało. To jest jakiś sklep, patrz, poczekaj. O, to będą fajki. Dobra, będą fajki na bank. A kurde. No już padamy i fajki są. Jesteśmy tutaj na poboczu. Tak naprawdę chcemy zobaczyć, czy... bo spaliliśmy dosyć mocno gumę, trzeba powiedzieć szczerze. Ale naprawdę musi być mocna, żeby podciągnąć kurwa takie wielkie koło. Ono jest jak 3 razy Kurwa. 20 coś. Ale śmierdzi, kurwa, strasznie. Jest taki sklepik na poboczu w tych górach i chcemy zobaczyć, jakie tutaj są w ogóle ceny, więc wejdziemy i sprawdzimy, co tutaj generalnie się znajduje. Proszę. Hello. Lodziki, proszę bardzo. To jest ostatni sklep na naszej drodze? Chyba tak, lodziki. Macie Mirindę, 2,50. To takie cenóweczki, co możecie zobaczyć, jak to wygląda. Woda, po prostu podstawowe artykuły, bym powiedział. I to jest generalnie wszystko, co tutaj jest. Do you speak English? Yeah? No? No shops there? Are there any shops there? Yeah? Okay, thank you. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że furka jest naprawdę bardzo ciekawa, bo jeździ się z nią naprawdę wygodnie. Ciągnie dobrze pod górę, więc nie ma co narzekać. Ale weź coś scenariusza, jakieś piwko na wieczór. Będą w sklepie jeszcze? Wziąć, no dlatego mówię, nie? A wódeczki nie ma jakiejś? Wódeczki? No bo przecież mówiłeś, że nie będziemy pić już więcej piwa, a wy chcecie teraz sączyć piwo. Czyli robicie dokładnie wszystko to, co mamy nie robić. To może czaczek. No, wypadałoby, chyba że pierdolniemy tam. Dobra, aż nie ma czaczu. Nie ma rzeczy. No to piwko, no chuj tam, no. Tu. Wszyscy w domu u ciebie zdrowi są? Tak. Okej, ale chyba mam wątpliwość co do tego, wiesz? Solasz, wystarczy? Mi się wydaje, że na 3 No 2,5 litra. może być mało. Na niego nie zwracajcie uwagi, bo on jest umysłowo chory. Tak wyglądają pieniądze, tak zwane... Geje. Nie no, jak gej. Witamy 100 gejów. Witam was. Tak. No ta waluta się Gel. nazywa gel, więc nazywamy je geje, żeby było łatwiej. Cizio! Co ty tam robisz w ogóle? Wiesz co, ja tutaj sprzedaję hamburgery, wiesz? Jakie hamburgery? Przecież to jakaś buda stara jest. No ale wiesz co, tu mam hamburgery jeszcze, nie? Bo ty w ogóle coś mi się wydaje chytry, że wlazłeś w gówno. Ty! Ale zajebałem. Uj, już nie wchodzisz do auta. Kurwa. Pana już nie obsłuży, a pan? Wiesz co? Cizio, on już nie jedzie. Wypierdalasz na piechotę. Witamy w Gruzji. No, powiem wam.
Wszystko mam ujebane w gównie. Ale to Wiesz dobre co, gówno. wiesz, Gruzińskie gówno. problem jest w tym, Chytry, gdybyś był na tyle inteligentny, to byś w to gówno nie wlazł, wiesz? Wiesz? Ale Czujesz to? ogólnie powiem wam tak, Chytry chciał zrobić po prostu slow-mo shota kamienia wpadającego w krowiego placka. I co zrobił? Rzucił ten kamień w ten świeży krowi placek, po czym ten krowi placek mu prysnął Na nogę. na nogę. Proszę bardzo. No tak. I wygląda to tak. Więc zobaczcie, jakim inteligentnym człowiekiem trzeba być, aby takie coś zrobić. No właśnie, ale idąc prawdziwym polskim przysłowiem, kto w gówno wdepnie, ten będzie bogaty. Dziękuję. Dziękuję. No za co? Nie ma za co. Cyzio, co tam w ogóle kupujesz za browara? Weź nam pokaż. Taki, no. A tamto? A tamto? To samo, To samo, tylko że w plastiku. Z plastiku. To jest napisane ale- 4,5% piwa. Ale powiedz ile Reszta kosztuje, plastik. bo to jest dla ludzi ważne. Nie wiem, lager. To jest 2,5 litra. Ja ci jebę. 12 geli. 19,78. 19. Dokładnie. No tak. Tyzio, no jakbyśmy tak podsumowali sobie, że zapłaciliśmy ile złotówek? No mówię ci, 19,78 To do 20 zł podzielić na 2,5 litra to jest 8 zeta za litr. No. Podzielić na 2 to 4 zł za pół litra piwa z plastiku. No to za strąga w żabce, no to oszonie stanie. Czyli co, kwaterujemy się, I jedziemy, tam niedaleko w ogóle jest wodospad, nie? Wodospad, no. Niedaleko jest. a może mieć na piechotę. Do jednego możemy jeść. Do jednego tak, drugiego. Drugi musimy pojechać. Pojedźmy, a potem przejdźmy się delikatnie na piwko, żeby się napił. No, ale najpierw idziemy się zakwaterować, nie? Tak. Zobaczcie w ogóle, w jakich terenach my musimy tutaj teraz podjeżdżać. Osobówką nie ma opcji, by się tu podjechali. Ale gówno. Ale trzygwiazdkowy hotel, to jest tu. Który to jest To na 3-gwiazdkowy? lewo raczej. Wjechaliśmy tutaj oto tym stromym podjazdem, ale podjazd nie był zbytnio, tak bym powiedział, ciężki, więc jest ok. A miejscóweczka, w której się zatrzymaliśmy, Chytry, będę tutaj, znajduje się dokładnie w tym miejscu. Hello! Are you, do you speak English? We've got a booking tonight in your place. Discover Kincha? Yes. Okay, perfect. Okay. Hello, nice to meet you. Okay. Krzysztof? No. Adam? Okay. So where are we staying? Are we staying in there? Okay. Where can we park? Here. Okay. Dobra, idziemy na górę, zobaczymy co tam u nas w pokoju będzie, jak to będzie generalnie wyglądało i tyle. Miejscówka jest generalnie bardzo klimatyczna, trzeba powiedzieć szczerze, nie? Jak zawsze, no. Hello. Nasz pokój znajduje się tutaj właśnie tymi schodami, klimatycznymi schodami na górze. Poczekaj, stary, to się rozkręca. Rozwolnienie w drodze. Tak wygląda żarcie, to nie chcę wiedzieć, jak wygląda tutaj nocka. Ale zobaczcie sobie tutaj, jaka ta woda jest biała.